Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich w pierwszym spotkaniu Inspirator. Dzisiaj będziemy mówić o pasji do hula hop. Ja się nazywam Dominika Knap, jestem właśnie z Fundacji Inside Out, a dzisiejszym naszym tematem rozmowy jest hula hop, czyli pasja do tańca i cyrku. Moimi gośćmi są 3 wspaniałe dziewczyny. Myślę, że naprawdę na pierwsze spotkanie trafiłam świetnie i też bardzo się cieszę i dziękuję Wam, że się zgodziłyście. Tutaj jest ekipa Brokatowych Rakiet, czyli właśnie grupy hula hop, która swoje działania zaczęła w Warszawie, ale teraz w zasadzie można powiedzieć, że już działa na o wiele szerszą skalę i promuje właśnie swoje działania. Tak, a dokładnie na dole w krótkich fioletowych włosach mamy Emilię, możesz Emilię dać znać, Anię Dzielińską oraz różową, czyli Aleksandrę Olszewską, a nasze spotkanie jest tłumaczone na polski język migowy dzięki Kindze Perkuszewskiej. Też możecie napisać nam, skąd jesteście i w jak szerokim gronie się widzimy. Jeżeli też już ktoś ćwiczył na hula hop albo w ogóle zna już działania dziewczyn z Brokatowych Rakiet, to też dajcie znać. Może są tutaj uczestniczki albo uczestnicy jakichś warsztatów hula hopowych. Ja też jestem tego bardzo ciekawa. I przyznam szczerze, że temat ten realizuję trochę z sentymentem, ponieważ moja pasja do cyrku zaczęła się właśnie od spotkania z hula hop. Był to mój w zasadzie pierwszy rekwizyt, jak dobrze pamiętam, albo jeden z pierwszych, na których ćwiczyłam. A tutaj u dziewczyn w zasadzie te działania były różne. Nie wszystkie do hula hop trafiłyście poprzez działania cyrkowe, ale w zasadzie no, ten cyrk nie zawsze się też, to hula hop nie zawsze się z cyrkiem kojarzy, tak? Bo jest to bardzo szerokie działanie, stąd też tytuł naszej rozmowy, także, bo jest to również i taniec, i ruch, ale też sport. Może powiedzcie tak w 2 słowach, jak właśnie wasza przygoda z hula hop się zaczęła, bo każda historia jest tutaj inna. Emilia, może ty na początek. No ja myślę, bo tutaj akurat my mamy taką reakcję łańcuchową, więc myślę, że tutaj Różowa musi zacząć, bo ja wzięłam hula od Różowej, a potem nauczyłam Ankę hulać, więc sugeruję zacząć od Różowej. No dobrze, no to ja zacznę. No u mnie to było tak, że ja nie zaczęłam tej przygody z cyrkiem i z kuglarstwem od hula hop, tylko od sławetnego tańca z ogniem i później znalazłam się w warszawskiej szkole cyrkowej. I tam gdzieś pojawiło się to hula hop, koleżanka ze starszej klasy Majka Jamajka kręciła hula hopem i Inka Kaleczewska i ja też zapragnęłam. I później już też na polance kuglarskiej w Warszawie też się trochę hula hopistek zaczęło pojawiać. No i tak to się hula hop właśnie wzięło. I później kiedyś dałam Emilce do przetrzymania hula hop w domu. I teraz mówi Emilka. Ja podniosłam? Tak, one stały u mnie w domu, w mieszkaniu i był dzień, gdzie jest ta godzina dla Ziemi, że się wyłącza wszystkie światła i elektronikę. I wtedy się ogarnęłam, że ja nie mam pojęcia, co ze sobą zrobić przez tą godzinę, więc z nudów wzięłam hula do ręki i zaczęłam ćwiczyć, próbować, co mi tam wychodzi. Zaczęło mi wychodzić dość dużo i jedyne, co mi nie wychodziło, właściwie to kręcenie na klatce, co było straszną ujmą dla mnie po tańcu brzucha. I się tak zawzięłam i tak zostało. Powoli, trik za trikiem wkręcałam się coraz bardziej, aż wkręciłam się tak bardzo, że zaczęłam uczyć innych. Między innymi Ankę. Anka chyba była od pierwszych zajęć właściwie z tego, co kojarzę. To jest moja premierowa grupa hulania. Proszę, co wyrosło. W tak zwanym FAF-ie, nie pamiętam jakie było rozwinięcie skrótu, ale była to taka szkoła około taneczna, ruchowa. Coś takiego. A, dobra. No w każdym razie tak, poszłam tam na zajęcia, się w ogóle łapałam różnych rzeczy około cyrkowych, ale hula hopy to był taki strzał w dziesiątkę, że tak wyrażę, więc jakby
Mega. No i później się zaczęły pojawiać kolory na włosach, bo to tak idzie. Jest taka fala, tęczowa fala. Taki dobry wirus, można powiedzieć. Totalnie. Hulahopowej zajawki. Ale to właśnie, o czym powiedziałaś, Emilka, że wcześniej tańczyłaś. Tak. I chyba tak mi się przynajmniej wydaje, że hula hop często właśnie jest dla osób związanych z tańcem takim rekwizytem, który się wydaje, że jest prosty, że tutaj będzie można to rozwijać, bo już mamy większą świadomość własnego ciała i jest to jakiś dodatek do naszego ruchu. Jakby jak często się właśnie spotykacie z takim nastawieniem, czy jeżeli chodzi o uczestników warsztatów, czy właśnie jeżeli chodzi o odbiór samych pokazów? No ale to też Czyli na pewno postrzeganie pomaga, bardziej nie? tego jako taniec, powiedzmy, gdzie tutaj hula hop jest dodatkiem, a nie stawianiem na to, że robimy triki z kółkiem. Ja No, w to ogóle jest mam bardzo- wrażenie, Mów, Anka. Ja w ogóle mam wrażenie, że my może nie, że walczymy, ale edukujemy, że przede wszystkim hula hop to nie musi być tylko zabawa z dzieciństwa, którą znamy, bo to jest tak naprawdę pierwsze skojarzenie dla ludzi z zewnątrz, którzy gdzieś tam przychodzą i słyszą w ogóle hula hop, czyli na zasadzie to masz 8 lat i kręcisz hula hopem. Nie, mam ponad 30 i kręcę hula hopem. I rzeczywiście dla mnie właśnie jest to taniec sztuka, a taniec przy tym pomaga, bo jakby gdzieś tam ta koordynacja ruchowa, kiedy musisz zrobić lewą ręką co innego, prawą ręką co innego, no tak, pomaga, zdecydowanie. No ja też jakby zanim zaczęłam w ogóle się zajmować kuglarstwem, to już dużo wcześniej zajęłam się tańcem, że tak powiem, i ja szukałam w kuglarstwie i w cyrku rzeczy, z którymi można tańczyć. I właśnie najpierw wzięłam pojki do ręki i okazało się, że one są za trudne do tańczenia dla mnie. Potem były wachlarze ogniowe, które były super, ale szukałam dalej, bo tak naprawdę no, w większości tych sprzętów cyrkowych używamy koordynacji, więc liczyłam na to, że to, czego się już nauczyłam wcześniej, pomoże mi szybciej uczyć się tych cyrkowych dyscyplin i pewnie trochę mi pomogło, ale jednak najswobodniej czułam się z hula hopem, bo jak na przykład jak brałam pojki do ręki, to wydawało mi się, że nagle nie umiem się poruszać, a bez nich poruszam się całkiem nieźle. Także tutaj był ten taki dysonans, no i hula jednak sprawiło, że poczułam, że tu mogę i robić triki i mogę tańczyć, czyli to właśnie mnie przyciągnęło do tego sprzętu. Moje kursantki często też przychodzą z takim założeniem, że to będzie taki taniec hula, ale jak wchodzi to uczenie się trików, tak, takie bansowanie, ale jak wchodzi uczenie się trików, Tradycji, prawda? słucham? To jest chyba też trochę powrót do tradycji. Tutaj Ania zrobiła ten znany ruch, tak, tańca hawajskiego, a stąd przecież nazwa samego rekwizytu. Tak, to prawda. Więc jak zaczynamy się uczyć tych trików różnych, to się okazuje, że połączenie czegoś, co jest nowe dla mózgu i jeszcze swobodnego ruszania się w ciele, to się robi strasznie trudna sprawa. I tutaj trochę jest nieistotny, kto ile ćwiczył wcześniej taniec. Mam wrażenie, że trudność jest dla wszystkich dość podobna. Natomiast no, dążymy do tego, żeby to był taniec z hula hopem, jak najbardziej. Ja też się tym kieruję, chociaż nadal podziwiam tak samo pokazy, które są stricte taneczne i to hula jest dodatkiem. I równie bardzo wysoko podziwiam, wiem, że to jest niegramatycznie, pokazy, które są stricte trikowe i tego tańca to tam albo nie ma wcale, albo jest śladowo. A jak widzicie wykorzystanie hula hop bardziej do działań sportowych, na przykład w gimnastyce artystycznej, gdzie to już kompletnie jest dla mnie, kółko jest w tle tak naprawdę. W ogóle też się dzieją niesamowite rzeczy, w sensie jak ja oglądam te pokazy i też tempo wykonywania tych trików, to jest po prostu dla mnie niewiarygodne, gdzie jakbym chciała nawet oglądać to w zwolnionym tempie i nie wiem, zamarkować, powtórzyć, to jest to niewykonalne, więc to jest też tytaniczna praca właśnie, no taka już bardziej sportowa, tak, gdzie jest to wykorzystanie kółka do kompletnie w innej jeszcze dziedzinie. Tak, no to jest takie dzięki kółku czy tej takiej, to się szarka nazywa? Nie, jakoś wstążce i piłce też, to raczej pokazujesz to, co potrafisz robić z ciałem, a nie pokazujesz to, co potrafisz robić z hula hopem, nie? Czyli jakby hula hop zwraca uwagę na to, jak pracuje ciało, nie? I do czego można go wykorzystać. A tutaj troszkę odwrotnie w tym
tańcu. Chociaż to chyba zależy kto co. Ja na przykład bardzo lubię stać w miejscu i robić bardzo dużo trików naraz. Najlepiej na 2 hula takich techowych, że sama ich nie rozumiem. I rzeczywiście dużo czasu mi zajęło też, żeby się trochę od tego uwolnić i żeby tak pójść w stronę tego tak zwanego flow, czyli takiego oddania się trochę czy muzyce i gdzieś tam zamiast utknąć w tym rozkminianiu i rozmyślaniu i byciu zamkniętym w swojej głowie z jakimiś nowymi właśnie trikami, to żeby to tak po prostu płynęło. No i to było dla mnie bardzo trudne. Okej, to dla Ciebie, Ania, w takiej sytuacji to ćwiczenie na hula hop to już jest, nie wiem, taka forma relaksu, że po prostu odłączasz się od całego świata, który jest dookoła, po prostu jesteś ty i kółko i płyniesz właśnie w tą choreografię? Tak się staram robić teraz, w sensie, że mam takie momenty, że bardzo chcę się nauczyć czegoś nowego, więc wyszukuję sobie najtrudniejszych rzeczy, które widzę i które wiem, że na przykład ich nie zrobię, albo mam taką swoją teraz panią inspirację, która, nie wiem jak ona się nazywa niestety tak w oryginale, Emilka pewnie będzie wiedziała, ale na Instagramie jest Hot Hoop Dance Mama, także Hot Hoop Dance Mama. Też ją tak kojarzę. No właśnie, na pewno ma imię i nazwisko, mam nadzieję, że nam wybaczy. Niemniej jednak właśnie jest bardzo taka wymyślająca triki, bardzo skomplikowane i jakby jak chcę sobie połamać mózg, to idę do niej, a jak nie chcę sobie połamać mózgu, to włączam muzykę i lecę. No i to wtedy jest super też. A powiedziałaś właśnie o inspiracji swojej, że jest to mama, tak? Hot Hoop Dance Mama. Okay. Jaką ja robię reklamę w ogóle. Właśnie, Tak, teraz już tak. Mhm. Bo też myślę, że warto tutaj zaznaczyć, nie wiem, jak wasze doświadczenia, jeżeli chodzi o hooping podczas ciąży, bo jest to możliwe, z tego co czytałam, jakby jeżeli zgodzi się lekarz. Czy miałyście na przykład kursantki, które właśnie podczas ciąży też ćwiczyły, mówiły o jakichś swoich doświadczeniach? Ja miałam... te przeważnie efekty tej ciąży, czyli dzieci, więc ja nie miałam doświadczenia. Ja miałam kursantkę, która była w ciąży, z tym, że była to dość początkująca ciąża i ona z założenia stwierdziła, że po prostu będzie ćwiczyła wszystkie manipulacje, no bo z tym nie ma problemu. Wszystko, co robimy w rękach jest tutaj bezpieczne, natomiast kręcenia na ciele się po prostu powstrzymała. Natomiast rozmawiałam na ten temat z Agatą Piesiewicz pod pseudonimem Capri Cocktail, Capri TV, teraz już się identyfikuje. I Agata była w swojej pierwszej ciąży cały czas aktywna właściwie z hula hopem. Nie wydaje mi się, żeby kręciła z nim na ciele, ale ona cały czas ćwiczyła. Też miała na ten temat pogadankę z lekarzem i lekarz powiedział, że może się nic nie stać, a może się coś stać z głupiej, nie wiem, coś upadnie, coś się obije, także tutaj myślę, że trochę nie ma zasady, czy można, czy nie, trzeba uważać. Natomiast jak widzę na Instagramie na przykład Mariannę de Sanctis, która na swoim brzuchu miesiąc 8 albo 9 kręci, bo można, bo zrobiła jej się dodatkowa kończyna. Dziecko ma zdrowe, także chyba się da. Czemu nie? Jak się udaje, to czemu nie? A mogły być jakieś inne przeciwwskazania właśnie zdrowotne przed ćwiczeniem na hula hopie? Czy z hula hop w ogóle na różnych częściach ciała? Znaczy, no, od części ciała to zależy. Powiem o takiej największym przeciwwskazaniu, o którym usłyszałam całkiem niedawno przy kręceniu na brzuchu. Jeżeli ma się przepuklinę brzucha, jest, kurczę, nie pamiętam dokładnej nazwy, bo to była jakaś specyfikacja, ale jeżeli ma się jakiś problem z mięśniami brzucha i to się zdarzy na przykład u kobiet po cesarskim cięciu, to wtedy najpierw trzeba iść do lekarza, a dopiero potem się zabierać za hula. Dokładnie. Bo tam trzeba najpierw odbyć terapię. To jest takie schorzenie, gdzie widać, że ten brzuch jest taki wypukły, jakby taki trochę wstożek. Niektóre kobiety mają, to jest właśnie taki rodzaj przepukliny. Natomiast jeżeli chodzi o inne części ciała, jak nie ma kontuzji, to nie widzę przeciwwskazań. Tak, ale też na przykład, tylko znowu nie pamiętam, która z dziewczyn ostatnio, chyba Lisa Lotti,
robiła drill, w sensie takie lekcje, gdzie właśnie treningowe, jeżeli chodzi o multi-hooping, czyli dużo hula hopów na sobie, to przy kręceniu hula hopami mówiła o tym, jak bardzo trzeba wzmacniać i myśleć o tym, żeby core był wzmocniony, czyli żeby kręgosłup, żeby mięśnie lędźwiowe, żeby mięśnie kręgosłupa, bo no jest to jakiś ciężar, bo jest tych hula hopów oby 5 przynajmniej i więcej. No więc po pierwsze jest to jakiś ciężar, a po drugie jednak to ciało wykonuje taką dosyć nietypową pracę, tak? No bo to jakby, gdzie to jestem? Tu całe ciało robi ten kształt, więc rzeczywiście wzmacnianie mięśni, dobry pomysł. No jednak jest to ruch, tak? Więc warto się przed takim treningiem rozgrzać, tak jak przed każdą inną aktywnością fizyczną. Myślę, że to też warto podkreślić. Ale właśnie była też swego czasu taka moda, boom właśnie, jeżeli chodzi na hula hop pod kątem sposobu na zrzucenie boczków i zbędnych kilogramów. To nie działa, mogę pokazać. Ale pojawiły się właśnie wtedy na rynku te hula hop takie z wypustkami, też bardzo ciężkie. A zdarza się właśnie też dalej takie podejście, że wezmę hula hop, to jest moje postanowienie na nowy rok, zrzucić parę kilogramów za sprawą tego kółka, a zrobię to w 2 miesiące. Bardzo często ludzie zaczynają się interesować, kobiety głównie, interesować hula hopami właśnie z tego względu i też często mówią, że mają to straszne hula hop z tymi wypustkami i mają już siniaki, ale jeszcze tłuszcz nie zaczął schodzić. Także te panie uświadamiamy, że można kręcić normalnym hula hopem, niebolącym i tak ćwiczyć, no ale ja też uważam, że to nie jest główne narzędzie, dzięki któremu nagle możemy stracić 30 kilo, tylko to jest po prostu wysiłek i to może być każda inna dziedzina, też cyrkowa czy niecyrkowa i tak samo możemy stracić, ale jest też przy tym bardzo taka wdzięczna. To nie jest dźwiganie ciężarów na siłowni, tylko po prostu fajne ruszanie się z ciekawym rekwizytem. Tak, dokładnie tak jak Róża mówi, to jest wdzięczne ćwiczenie, jak już przestaje spadać. Natomiast to jest bardzo dobre ćwiczenie stabilizujące, dlatego ono jest takie bezpieczne i można się przy tym spocić, jak się to robi długo, ale no to nie jest, po hula hop nie będziemy ociekać potem, to no, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji za bardzo. No rzeczywiście multi-hooping to jest cardio. Tak, przy multi-hoopingu tak, to faktycznie. Więc to jest ćwiczenie, które wzmocni mięśnie i tutaj waga hula hop nie ma za bardzo wiele do powiedzenia, bo był robiony eksperyment przez Diane Love między innymi, która badała, czy obciążenie, tudzież wielkość kółka ma jakikolwiek wpływ na spalanie kalorii. On ma jakieś takie specjalne urządzenie do mierzenia tych kalorii i nie miało. Wynik był totalnie taki sam, niezależnie czy to hula było leciutkie, czy było kilogramowe. To samo wychodziło, także to jest taki chwyt marketingowy, oczywiście większym, cięższym się łatwiej po prostu hula, ale to nie musi być 2 kilo, No właśnie, bo takie też są na rynku. Bo tu jakby rozmiar ma znaczenie w zasadzie wtedy, kiedy myślimy o tym, czy na przykład, nie wiem, bardziej potrzebujemy hula do trików właśnie w rękach i wtedy lepiej lżejsze, żeby ci ręce nie umarły, ale na ciele na przykład i początkujące, prawda, no to lepiej cięższe, bo tak jak Emilka mówi, są łatwiejsze, wolniejsze, wolniej się obracają, więcej czasu na myślenie, żeby nie spadło. Chyba że zaczniemy od takich ćwiczeń, jakie my czasami robimy sobie na treningach, że rzucać hula, przebiegać przez nie, to wtedy można się spocić faktycznie i schudnąć przy takich ćwiczeniach. Ale nie robimy tego zbyt często. No. Bo nam się nie chce. A jakbyście właśnie chciały teraz kogoś przekonać, żeby zaczął ćwiczenia z hula hopem, już pomijając fakt tutaj właśnie tego, że jest to ćwiczenie i może jakiś dodatek ewentualnie ruchowy, który może nam pomóc jednak wpłynąć na swoją sylwetkę. To co innego może być jeszcze przekonywujące? Może coś Wam dały treningi takiego wartościowego, co może być też dla kogoś innego istotne? No jest to dużo ciekawsze niż na przykład siłownia dla mnie albo taki zwykły fitness, w sensie takim, że ja dużo chodziłam, ruszałam się i łaziłam nawet na zumbę, ale po prostu strasznie mnie to wszystko nudziło
I hula hopy przez to, że dają mi też do myślenia i to czasami dosłownie, są dla mnie na przykład dużo ciekawsze. Ja bym dodała do tego, że teraz w tym momencie to jest taka dziedzina, której spokojnie można uczyć się samemu, dlatego że no, na internecie jest bardzo dużo już filmików, nie tylko takich całych pokazów, tylko też tutoriali i naprawdę można to spokojnie robić w domu i też dobrać sobie, nie wiem, tutoriale do pomieszczenia, w którym jesteśmy, czyli jeżeli mamy nisko w mieszkaniu, to możemy robić właśnie izolację, a jak jesteśmy na większej sali, to możemy kręcić na biodrach i robić też jakieś duże cuda, bo faktycznie w momencie, kiedy ja chodziłam do tej szkoły cyrkowej, to wtedy na YouTubie się szukało jakichś tutoriali i było naprawdę tego bardzo mało i stąd dopiero jak zobaczyłam to u dziewczyn na żywo, to poszłam i się zapytałam, jak to się robi, a teraz jakby bez problemu można to robić właśnie samemu i to jest moim zdaniem bardzo zachęcające, bo czasami no nie wiem, nawet taniec też jest dużo tutoriali na YouTubie, ale to jest trochę dla mnie co innego, bo jednak każdy ma jakieś poczucie rytmu i może to robić sami, to jest takie oczywiste, ale jak już ci się daje jakiś rekwizyt do ręki, to nagle się okazuje, że ktoś cię musi jakkolwiek pokierować, bo sam tego nie wymyślisz. I tutaj właśnie technologia ułatwia. A jakie są fajne tutoriale z polskim tłumaczeniem i z polskim tłem, że się tak wyrażę, głosowo przeze mnie, a ogarniająco przez, nie tą, tu, gdzie jesteś Emilka, jak to ja mam Cię pokazać? Ja jestem w swoim lewym dolnym rogu. Przez Emilkę. Ja Tam, Emilka, no. Emilka robi tutoriale i są super. Polecam, też tak uważam, nieskromnie. No to nie tylko tutoriale, tylko cała strona internetowa i jakby działania tak naprawdę wspólnie propagujecie hula hop w Polsce. Może właśnie opowiecie o tym szeregu działań, które robiłyście przed pandemią i mimo pandemii jakby dalej się bardzo dużo dzieje w kierunku właśnie promowania hoppingu w Polsce. Tak, bo tak jak mówisz, dzieje się bardzo dużo. Miałyśmy z Anką i z waszą fundacją robić Hupoland, czyli pierwszy festiwal hula hopowy w Polsce, ale przed COVID i się festiwal nie odbył, jak wiele innych wspaniałych, które były w planach. Ale to nie znaczy, że się nie odbędzie. Teraz po prostu się przenieśliśmy do internetu. No i cóż, promujemy hulanie samo w sobie, bo jest fajne już też dlatego, że co dziewczyny powiedziały, jeszcze tylko dodam od siebie, że dla mnie to jest na przykład super medytacja. Oprócz tego, że to jest po prostu ćwiczenie, które można robić przy Netflixie. To można też medytować, jak się robi balans na czole na przykład. I przez to, że hula jest tak bardzo wszechstronnym tematem, tak wiele można o nim powiedzieć i z tak wielu stron można do niego podejść, uważam, że to jest wyjątkowy sprzęt i sposób na życie i dlatego promujemy razem z Anką go w internecie i robimy te różne warsztaty, ale warsztaty nie tylko ruchowe, teraz też będą takie merytoryczne. W przyszłym tygodniu będzie webinar a propos pokazu doskonałego, czyli będziemy oglądać bardzo super fajne pokazy hula hopowe. 3 ich będzie i będą... Polski nawet, i to taki dobry. Tak. I będą specjaliści, w tym ja. Będziemy komentować te pokazy. Także wszystkie są fajne, wszystkie są interesujące, także bardzo zapraszam. To jest temat rzeka o hula hopach. Tak, ale dzieją się też takie warsztaty, na przykład Marta Mądry, której zresztą pokaz właśnie będziemy oglądać podczas tego webinaru, ale Marta Mądry na przykład robi teraz przez internet właśnie zoomowe warsztaty i jakby teraz w przyszłym tygodniu są jeszcze jedne, ale myślę, że nie ostatnie. I gdzieś tam tych internetowych hula-hopowych rzeczy się dosyć dużo działo i myślę, że się będzie działo cały czas, a jak wrócimy po pandemii, no to na przykład w Warszawie były, są i będą dżemy hula-hopowe, czyli takie, że można przyjść i po prostu dołączyć w każdej chwili, nieważne jaki masz poziom, nieważne czy masz kółko, to ci kółko weźmiemy i będziesz hulać. To powiedzcie właśnie, gdzie można wszystkie te informacje znaleźć, jeżeli chodzi o webinary i jeżeli chodzi o te wydarzenia stacjonarne, do których wszyscy mamy nadzieję, że szybko wrócimy. To jest strona i fanpage hooping.pl,
hooping pisane przez 2 O. Teraz wam pokażę, bo mam tutaj logo. O, tak. O, tak. I jest też grupa podpięta pod to, na której można zawsze o wszystko zapytać i tam też są wywieszane przez inne osoby ich też wydarzenia i zawsze chętnie promujemy, jak się coś dzieje w jakimkolwiek mieście w Polsce, czy nie tylko w Polsce, jak są jakieś challenge hula hoopowe i tak dalej, to tam wszystko można właśnie znaleźć na tym hoopingu.pl. I też wszystko jest na YouTubie i na Instagramie też działacie, prawda? Więc jesteście wszędzie. Jesteśmy wszędzie, gdzie się da. Na TikToka nie wchodzimy, bo jesteśmy za stara. Znaczy różowa nie jest, ale ja się uważam, że jestem za stara. Tak, jakby Ja nie właśnie brokatowych rakiet nie ma no trzeba się zastanowić. Jutro będą. Tak, no bo oprócz Ping.pl, no to działamy również jako brokatowe rakiety. Jako brokatowe rakiety działamy bardziej występowo, ale też czasami warsztatowo, więc jak najbardziej. A właśnie jeżeli chodzi o wszelkie działania hoopingowe, to w Polsce się dzieje coraz więcej. Wydaje mi się, że to środowisko się buduje i rośnie w siłę, bo już nie tylko w Warszawie, ale też właśnie w innych mniejszych miastach są różne wydarzenia. A jak to wygląda za granicą, bo też bywałyście na różnych wydarzeniach branżowych? To Anka była ostatnio, więc może Anka się wypowie. Anka? Tak, tak. Są, jakby Hoopoland powstał i z myślą też o tym, że czas na festiwal polski typowo hula-hopowy, bo jest nas na tyle już dużo, że można i też dlatego, że koniecznie powinien powstać, bo we Włoszech swój mają, we Francji swój mają, w Wielkiej Brytanii swój mają, w Słowenii swój mają, wszędzie są hula-hopowe festiwale, stricte hula-hopowe rzeczywiście dla hooperek i hooperów. No i stwierdziłyśmy, że jakby w Polsce też taki jest potrzebny. Ja na przykład byłam 2 lata temu na Italian Hoop Connection we Włoszech właśnie i tam miałam takie właśnie doświadczenie, że naprawdę można przez cały tydzień uczyć się tylko hula hoopów i to jest takie super i są gwiazdy z zagranicy i można się naoglądać, narozmawiać, złapać inspirację, wymienić się kontaktami, co wszystko się wydarzyło i to jest ekstra i polecam. W ogóle polecam festiwale jakiekolwiek. Hula-hopowe, nie hula-hopowe, jeździcie na festiwale, uczcie się rzeczy, to jest takie super. No moja chęć rozwoju społeczności hula-hopowej zaczęła się właśnie od tego, że ja w 2013 bodajże pojechałam na German Hoop Convention do Hanoweru. Także festiwale są bardzo inspirujące. Także zachęcamy. A co się w ogóle na takich festiwalach hula-hopowych dzieje? Tak, bo ktoś się może zastanawiać, spotykacie się z tymi kółkami i co? Przede wszystkim się trenuje. To są bardzo intensywne warsztaty, przeważnie, bo zdarzają się też inne, ale najczęściej spotyka się to, że to są warsztaty od rana do wieczora, a wieczorem są gale, pokazy, fire showy, LED showy, tudzież imprezy. I cały czas w tym kółeczku. Dokładnie, w kółku, dosłownie i w przenośni. A też najczęściej są rozdzielane na przykład właśnie na trochę podstawowych, trochę średnio zaawansowanych, trochę zaawansowanych. Właśnie są też jakieś takie ultra masterclassy właśnie, które na przykład, nie wiem, ciężko w kraju spotkać jeszcze, ale można właśnie pojechać i się uczyć gdzieś tam od gwiazd, czy na przykład od tych inspiracji, które obserwuje się na przykład na co dzień na Instagramie, tak? Czyli jakby od tam kilku lat oglądam Skyflow Artist na przykład i na Italian Hoop Connection miałam okazję właśnie uczyć się od niej, a że podoba mi się jej styl, to było fajne właśnie, więc też można znaleźć swój styl, można no w ogóle trochę tak, że tak wyrażę, liznąć tego i rzeczywiście się zarazić. U mnie na przykład w ogóle hulanie, ale cyrk sam w sobie wziął się właśnie stąd, że ludzie, którzy to robią, to są ludzie z pasją i potrafią tak opowiadać o tym, co robią, że chcesz to robić i że właśnie to są ludzie z pasją, no nie? I na takich festiwalach właśnie takich ludzi się spotyka. A powiedziałaś właśnie, Ania, że w hula hop można też właśnie odnaleźć swój styl. Jak to można zobaczyć, bo to właśnie nie jest tylko robienie trików, ale tak, no, o czym mówiłyśmy, no, można ten rekwizyt różnie wykorzystać.
jak ten styl się właśnie można zaobserwować. Rzeczywiście każdy hula trochę inaczej. Są dziewczyny, które na przykład łączą z jakimś konkretnym stylem tańca i wtedy masz na przykład hip-hop albo jakieś elektro połączone gdzieś tam z tymi hula hopami, albo właśnie typowo tak zwane techowe układy, czyli stoję, nie ruszam się i skupiam się bardzo mocno na tym, jakie wykonuję trudne triki. Są, nie wiem, jakieś takie uduchowione opcje w stylu właśnie, że gdzieś to hula mi tak towarzyszy, ono jest jakby częścią mojego ciała i tak dalej. Także to widać po ruchach tej osoby, po tym na przykład nie wiem do jakiej muzyki tańczy, więc jakby no, bardzo dużo różnych jest opcji. No i też dzieli się moim zdaniem na to, że niektórzy preferują na przykład występy z 2 hulami, albo robią multi-hooping, albo takie tradycyjne pokazy hula hopowe jak w cyrku tradycyjnym, gdzie głównie się kręci na ciele i idzie na ilość hula hopów, a w tym nowszym nurcie raczej rzadko się ma to hula hop na ciele. I tutaj wspominam warsztaty, na których byłyśmy z Emilką dawno temu na Frogu u Vivian Spiral, która najpierw poprosiła wszystkie huperki, żeby zrobiły to, co najbardziej lubią na hula hopie. I to było, nie wiem, no ile, 8 lat temu, czy coś takiego. I ona była w szoku, że my wszystkie kręcimy na ciele, bo za granicą już się nie kręci na ciele. I ona miała takie malutkie hula hopiki, o takie. A myśmy miały wszystkie wielkie i właśnie to były te różnice w stylach. I ona nas uczyła izolacji różnych przejść, gdzie hula było cały czas wokół ciała, a nie w sensie wokół na zewnątrz. I pokazywała właśnie coś nowego, czego wtedy w Polsce się za bardzo nie robiło na tych hula hopach. Także no to chociażby to. To są różne style i odmiany. No właśnie i są mody przecież na Mody, to, że kiedyś właśnie większe i dużo na ciele, a teraz czym mniejsze, tym lepiej. Jeszcze świecące i w ogóle to już jest czas. Ja chyba mam takie wrażenie, Różowa, że u nas to wtedy był ten moment, kiedy hula było po to, żeby można je było podpalić. Więc robiło się triki, które dało się robić na płonących hula hopach po prostu. Pewnie Dlatego to też. wszystko było na ciele. A teraz ogień już został wyparty chyba coraz bardziej przez LEDowe hula hop i jakby wszelkie świetlne pokazy, czy takie z tym efektem UV, na przykład ostatni twój występ, Ania, podczas cyrkonu. Dla mnie był bardzo ciekawym właśnie też pod takim wrażeniem estetycznym, że tutaj dużo się kolorowych rzeczy działo i wy też właśnie jako brokatowe rakiety idziecie w stronę właśnie takich pokazów. Jakby Bo LEDy nie też śmierdzą. też to jest wygodne, bo rzeczywiście w pomieszczeniu trudno się jest podpalić. Oraz jak świeci, to już robi wrażenie, więc jest tu wzgląd taki czysto praktyczny, ale rzeczywiście no, te nowe technologie przychodzą wszędzie i do cyrku i w tym do hula hopów właśnie również, tak? Czyli na przykład, nie wiem, poi też teraz ostatnio coraz częściej jest zamieniane na tak zwane pixel poi, czyli właśnie zamiast ogniowych rekwizytów są rekwizyty LEDowe, więc hula hopy też taką drugą młodość swoją przeżywają. Ale ja tutaj się muszę wtrącić, bo ja jestem z tej starej ekipy Team Ogień i mimo, że bardzo lubię LEDowe rzeczy, to ja po prostu bym nawet nie szła w tą stronę, że nowe technologie i LEDy wypierają ten ogień, tylko że to są jednak dwie takie równo idące, nie wiem, prawie równo idące jakby dziedziny i ten ogień to jest po prostu coś innego i tak jak to Emilka powiedziała, zupełnie inne triki można robić, więc jakby to się naprawdę w pewnym momencie zaczyna robić trochę inny sprzęt, bo już jakby połowę tych rzeczy, które robimy teraz, nie wiem, na LEDowych hula hopach, na ogniowych nie zrobimy albo zrobimy raz. więc to tak, ale ja na przykład jestem takiego zdania, że ten ogień to po prostu też stwarza inny klimat i możliwości innych pokazów po prostu, bo jakby ciężej będzie zrobić szamański LEDowy pokaz, łatwiej ogniowy, ale nie znaczy, że się nie da, właśnie o to chodzi, ale będą wyglądały zupełnie inaczej, tak? Jakby, więc to też jest fajne, że to daje zupełnie inne możliwości i mimo, że ten sam sprzęt, ale nie do końca. No, to prawda. I ten sprzęt ogniowy też zresztą ewoluuje, bo kiedyś to były tylko te, jeszcze pamiętam, że kółko różowe, które chyba było pierwszym takim profesjonalnym hula ogniowym od Gory, to on miał ile? 100 centymetrów średnicy, także to olbrzym był. Tak. Plus jeszcze, wiecie, takie
paczdełka do tego są doczepione, to się nagle robi 110 centymetrów hula hopa. Natomiast teraz już są na przykład kółka takie do manipulacji, które mają, powiedzmy są, dobra, nie jestem w stanie się zmieścić w tym okienku, ale są 50, o tak, 50 centymetrów. i mają przez środek przeprowadzony pręt i jest tylko punkt świecący, przecież płonący w środku. I to są kółka służące wyłącznie do manipulacji. Więc niektórzy by się nawet kłócili, czy to nazywać hula hopem właściwie, czy obręczą. No, ale- można doczepiać pochodzenki też, tak? Tak. Że masz swojego hula hopa, którym jest, na co dzień ćwiczysz i do niego tylko doczepiasz pochodnie, więc to nie do końca jest inny sprzęt, bo faktycznie jak ja, tak jak Emilka powiedziała, dostałam to ogniowe hula od Gory, to ja musiałam się przerzucić ze wszystkich innych swoich treningowych hula hopów na to konkretne, bo ono było tak ciężkie i tak duże, że nic innego nie było tak samo straszne jak ono i musiałam tylko z nim ćwiczyć i naprawdę wtedy to dopiero było ćwiczenie. Ja pamiętam, że jak codziennie kręciłam, to faktycznie ręce wyglądały trochę inaczej niż teraz. Bo to było ile? Z 1,5 kilo, nie? Ile lat temu? Jakieś 1,5 do 2 kilo, jak było jeszcze Oj. namoczone. A nie wiem, ale ciężkie, bardzo ciężkie. Tak, to rzeczywiście wpływa na nasze mięśnie. Można nieźle się wyćwiczyć. Dobrze, jeżeli ktoś z oglądających ma pytania, to dziewczyn, to można śmiało pytać w komentarzach, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, ale myślę, że bardzo ważne, jeżeli chodzi o Wasze inspiracje do działań hula hopowych, ale też nie tylko. Macie może jakieś profile internetowe, czy na Instagramie, czy na YouTubie, które właśnie czasem w ten smutniejszy dzień wieczorem można obejrzeć i da energię do jakichś kolejnych inicjatyw. Możecie mówić o jakichś konkretnych właśnie kanałach, programach, czy to internetowych, czy nie. Może w jakiś inny sposób zbieracie siły. W zależności od tego, co jest potrzebne, to na przykład w takim taneczno-fajno-pomysłowym kątem dla mnie jest właśnie Skyflow Artist, która, no i mi się podoba jej styl po pierwsze, ale po drugie właśnie ona jest taka bardzo, no to jest przyjemne dla oka. Jakby nawet jak się niekoniecznie lubi albo umie hulać, ale się to ogląda, to masz takie, ale ładnie. Ale jest na przykład też DN Love, która jest taką prężnie uczącą i edukującą huperką i u niej zawsze można wejść po taką inspirację, ona zawsze albo daje ci, albo rzuca jakiś challenge, albo właśnie jakby powoduje, że chcecie się ćwiczyć, czyli wstać, ruszyć tyłek, wziąć to hula i właśnie, nie wiem, zrobić. Ostatnio robił jakiś taki chyba, że 21 dni hulania na ramionach, no. Także jak się chce się zmotywować, to dialog. Tak, Anka wymieniła dwie moje ulubione huperki w sumie, bo ja jestem zdecydowanie bardziej w tą stronę flow i jeżeli patrzę na hula hopy, to głównie u nich i staram się, jestem na takim etapie, że mam odlubione dużo huperek na Instagramie, bo miałam tak przepełniony Instagramem, hoopingiem Instagram, że miałam tego za dużo. I właśnie musiałam trochę z tego zejść. Jeśli chodzi o techniczne inspiracje, to jest Anka i Emilka dla mnie, bo ja po prostu się nie umiem technicznie uczyć z internetu, więc one się uczą i potem mnie uczą, albo mi każą się czegoś nauczyć. Jest taki jeden Ale trik. nauczyła się Wedgie. Tak, właśnie, to jest taki trik, którego ja bardzo długo nie lubiłam i oficjalnie nadal go nie lubię, ale już się nauczyłam, bo mi kazały i walczyły bardzo o to, ale jeśli chodzi o takie flow, to u huperek to właśnie Diane Love i Skyflow, ale ja też nie ukrywam, że dla mnie główną inspiracją jest muzyka i ja po prostu biorę hula hopa i słucham muzyki i sobie z nim się ruszam i czasami nawet orientuję się po jakimś dłuższym czasie, że już od jakiegoś czasu nie mam hula hopa w ręce i nadal sobie tańczę, bo ja po prostu jakby z tańca się wywodzę, więc dla mnie hula hop to nie jest jak ręka, tylko jak jednak dodatek. W sensie nie jestem z nim tak bardzo dorośnięta, choćbym chciała. No ale właśnie ja czerpię inspirację nie tylko z samych hula hopów, tylko też bardziej z muzyki i z klimatu, jaki chciałabym przekazać tym tańcem z hula hopów. Ja się troszeczkę wycwaniłam, jak Instagram zaczął działać, to przeszłam z obserwowania konkretnych osób, chociaż te, o których dziewczyny powiedziały, są dla mnie też dużą inspiracją. I ja się kieruję bardziej hashtagami.
jak wyszukuję sobie jakichś nowych wyzwań. W sensie hasztagi typu hoop tricks czy coś takiego, to wiem, że na pewno tam będzie jakiś tutorial albo jakiś jeden trik i pokazany w bardzo dokładny sposób. Także jeżeli szukam inspiracji stricte trikowych, to idę po hashtagach. Natomiast też bardzo lubię oglądać pokazy hula-hoopowe po prostu oraz taneczne, bo często się zdarza, że bardziej czerpię z tańca niż faktycznie z tych hula-hoopowych występów, bo jednak trudno jest znaleźć taki występ, który byłby bogaty ruchowo. Nie trikowo, a właśnie ruchowo. Także w sumie nie wiem, kogo miałabym jeszcze do dziewczyn dodać. Ewentualnie lubię, ale to nie powiem, że inspiracja, tylko po prostu to jest jakiś high level, którego nawet nie mam aspiracji dosięgnąć. To jest Ben Sirka. To jest gość, który występował, nie wiem, czy nadal występuje, ale chyba tak, w Cirque du Soleil. I to jest gość, no wiecie, to podrzucam hula do góry, robię 3 salta, szpagat po drodze i potem je łapię w zęby. To jest mniej więcej ten level. Także jakby on jest na gimnastyce artystycznej i jeszcze wyżej. Także to są takie inspiracje, ale jego po prostu oglądam, jak chcę uwierzyć, że są cuda na ziemi. To mniej więcej Ja jeszcze mogę dodać, że ja właśnie bardzo lubię Lisę Lotti i to jest taka hooperka, którą najpierw jakby polubiłam i gdzieś tam zobaczyłam, bo ona jest takim łącznikiem dla mnie, trochę z tradycyjny cyrk z nowym cyrkiem, gdzie ona robi multi-hooping i robi go tak właśnie trochę w taki tradycyjny sposób, ale ona robi głównie streety i jest ubrana często tak trochę pin-upowo, ale nadal ma adidasy i to było dla mnie coś takiego super, że ona łączyła wszystko, co mi się podobało, bo miała takie umiejętności, do których ja raczej nie dojdę, ale czułam, że jest tak trochę jak moja koleżanka, bo chodzi w tych adidasach i robi na streetie i to wszystko takiego sprawiało, że mi się chciało ją oglądać i cały czas gdzieś tam ją obserwuję i wiem, że ona też już bardzo długo działa, także i widać, że się rozwija. Może nie idzie tak bardzo w nowoczesne triki, ale gdzieś tam dodaje sobie, więc też nie jest taką hooperką, która ma 10 pokazów i robi je w kółko i stoi w miejscu, tylko gdzieś tam cały czas się rozwija w tą nową stronę. I jest unicornem. Jest unicorn. Ej, wiecie, że jest pytanie? I to pytanie jest od Joasi, która pyta, jak się nauczyć kręcić na piersi, w sensie myślę, że na klatce piersiowej. Tutaj wydaje mi się, że obejrzałam wszystkie możliwe tutoriale, ciągle mam z tym problem. Nie wiem, czy to dobrze, ale zaczęłam robić inne rzeczy, a na piersi ciągle kręcić nie umiem. Może jakieś rady od Was, profesjonalistek. Mamo ucząca najpierw. Ja najpierw zapytam, czy oglądałaś nasz tutorial na ten temat. No, właśnie. Ale no, rzeczywiście mamy to dosyć chyba dobrze wytłumaczone. Ja mogę zademonstrować. Tak, bo Emilka ma wymyślony na to bardzo konkretny ruch, który się nazywa bardzo konkretnie impreza. To mówisz, owszem, to jest bardzo konkretny ruch, ale on jest do podbijania z bioder na klatkę. To chodzi o kręcenie tylko na klatkę. No. To po prostu po naszej rozmowie zalinkujemy może konkretne filmiki wasze i Joasia wszystko znajdzie właśnie u Was. A ewentualnie jakby jeszcze były jakieś problemy, to zawsze można napisać. Ale pocieszę Cię, że to jest straszny ruch. Ja się go uczyłam strasznie długo i nikt go nie umiał wytłumaczyć i dziewczyny w cyrkówce mówiły, musisz go zrobić 1000 razy, żeby go wybić sobie miejsce, w którym to musi się trzymać. I byłam strasznie zniechęcona tym, więc się nie przejmuj, rób inne rzeczy i sobie do tego wracaj. Bo on jest tutaj też, trudny, jeśli tylko mogę... To nie jest takie łatwe jak na biodrach, na szyi czy na ręce. Mhm. Tak, bo inne mięśnie trochę jednak tutaj działają. Wstawię tutaj od siebie też 3 słowa, w sensie trochę już to jest dla mnie anegdota, bo ja opowiadam swoim kursantkom, żeby je trochę podnieść na duchu. Ja, tak jak wspominałam, byłam po tańcu brzucha, więc ja ogarniałam bardzo ruszanie klatką. Okazało się, że ogarniałam za bardzo i ta izolacja w ciele u mnie była za dobra. Ja musiałam zrobić krok wstecz, żeby zaabsorbować mięśnie od szyi właściwie do bioder. To jest cała klatka chodząca. I to, co Ci mogę poradzić w tej chwili, to ułatwiaj sobie życie jak najbardziej, czyli jak masz hula, to jak największe. Najlepiej z taśmą, która będzie robiła opór, w sensie są taśmy takie trochę antypoślizgowe,
ale nie aż papier ścierny. Ja miałam podklejone dętką i mi zaczęło hula na klatce wychodzić wtedy, jak mniej więcej po tygodniu nieudanych prób, ale wielu. Było ciepło, byłam w pokoju, gdzie było bardzo ciepło, rozebrałam się po prostu od pasa do góry. Tak, i ta dętka była nagrzana, więc się fajnie przyczepiała do skóry i wtedy mi zaczęło wychodzić takie, wiesz, 5 razy. I to z obracaniem cały czas, bo obroty we wszystkim pomagają, co się kręci. W stronę tą samą, co się hula kręci. Tak, dokładnie. Także polecam duże hula i nago. Ale to nieoficjalnie. Nie powiedziałeś mi tego głośno. Jest w internecie. Tak, w komentarzach też się pojawia wiele głosów i trzymanie kciuków za Hupoland i za kolejne spotkania stacjonarne, więc też liczymy, że szybko to nastąpi. Ja mam nadzieję, że ktoś tutaj z oglądających czy słuchaczy będzie chciał spróbować hula hop, że został zainspirowany. Też właśnie podamy potem w komentarzach linki, odnośniki do wszelkich stron, o których mówiłyśmy dzisiaj, żebyście też mogli znaleźć informacje. Ja bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Przypomnę, że moimi gościniami dzisiaj była ekipa Brokatowe Rakiety, więc też znajdźcie je koniecznie na Facebooku czy Instagramie i śledźcie działania. Bardzo dziękuję Kindze Perkuszewskiej za tłumaczenie naszego spotkania na polski język migowy. I będą też kolejne spotkania w ramach Inspiratora, więc też serdecznie zapraszam. Wszystkie szczegóły będą na naszym Facebooku. A jeżeli teraz będziecie rozliczać swoje PIT-y, to możecie też wesprzeć działania fundacji 1%, a dla nas to jest świetna pomoc i po prostu wsparcie finansowe na kolejne działania. Więc ja bardzo dziękuję za dzisiejszy czas, który spędziliśmy razem i zaraz właśnie pojawi się plansza z informacją właśnie a propos 1%. Więc bardzo Wam wszystkim dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy, cześć, do zobaczenia.